Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Traktor Studio. Nazywam się Dominika Lichy i w dzisiejszym odcinku, który poświęcony jest Sylwii Plath, opowiem Wam, co było tworzywem jej wierszy, komu oddała swoje serce oraz dlaczego straciła je na zawsze. Zapraszam. Sylwia Plath urodziła się w Bostonie w roku 1932. Była córką zawodowego pszczelarza pochodzącego z okolic Poznania, który w Bostonie wykładał entymologię, był profesorem. Jej matka Aurelia pochodziła z Austrii i razem z mężem zamieszkała w USA. Sylwia Plath zaczęła pisać bardzo wcześnie. Swoje pierwsze próbki miała już w wieku 5 lat. W wieku 8 lat jej wiersze zostały opublikowane w gazecie Boston Herald. Kiedy miała 9 lat, zaczęła pisać swoje pierwsze dzienniki, które zresztą później też były wielokrotnie publikowane. W szkole była prymuską, uczyła się świetnie, natomiast bardzo trudne wydarzenie spotkało ją, kiedy miała lat 8. Była to śmierć jej ojca, który zmarł na cukrzycę. Bardzo długo podejrzewał, że ma nowotwór, ale była to cukrzyca niestety nieuleczalna. I bardzo dużo osób mówi, że właśnie to wydarzenie, bardzo silne piętno odcisnęło na psychice Sylwii, w związku z czym w późniejszym czasie miała duże problemy, właśnie emocjonalne i psychiczne. Natomiast niektórzy uważają, zwłaszcza po publikacji jej listów do matki, które zostały wydane jako listy do domu, uważają, że była to, w sensie, że powodem jej trudności były właśnie bardzo słabe kontakty z matką. W roku 1950, czyli kiedy miała mniej więcej 18 lat, pojawił się w gazecie Seventeen jej pierwszy dojrzały wiersz. W tym samym okresie mniej więcej jej pierwsze również utwory pisane prozą. Natomiast wcale to nie była taka łatwa droga, ponieważ zanim one zostały opublikowane, podobno do redakcji wysyłała 45 razy swoje utwory, właśnie zanim zdecydowano się je opublikować. Natomiast ona była niezwykle pewna wartości swoich utworów, że nie poddawała się i żadna porażka nie stawała jej na przeszkodzie, żeby tworzyć i publikować. W związku z tym, że świetnie się uczyła, dostała się do elitarnej szkoły dla kobiet, Smith College, gdzie na drugim roku została jedną z redaktorek lokalnej gazety Mademoiselle, a w związku z tym, że wygrała konkurs swoim opowiadaniem, dostała możliwość odbycia stażu właśnie po drugim roku nauki w Nowym Jorku, gdzie ta gazeta miała również swoją siedzibę. I był to taki okres i w ogóle ta nagroda przeniesienia się do Nowego Jorku była dla niej wyjątkową możliwością, ponieważ już wtedy Nowy Jork się świetnie rozwijał, więc niezwykle się z tego cieszyła. Natomiast mniej więcej po miesiącu bycia tam wróciła do domu w bardzo złym stanie psychicznym. Podobno dlatego, że nie udało jej się spotkać z ulubionym poetą w tamtym okresie, jej ulubionym poetą. Inni twierdzą, że miała bardzo duże problemy z redaktorką naczelną, której Sylwia podlegała. Jeszcze w innych źródłach podaje się, że powodem było to, że Sylwia nie dostała się na Harvard, na seminarium literackie. Natomiast to intensywne życie w innym mieście i pewnie wiele innych różnych czynników spowodowało, że Sylwia właśnie wróciła do domu w bardzo złym stanie, w silnej depresji, w dużym rozchwianiu nerwowym, w związku z czym postanowiła popełnić samobójstwo. Połknęła garść tabletek i w swoim rodzinnym domu popełniła swoją pierwszą próbę, całe szczęście nieskuteczną, natomiast na tyle poważną, wiadomo, że trafiła do szpitala psychiatrycznego i w związku z tym, że wówczas tego typu problemy psychiczne leczono elektrowstrząsami, ją również poddano takiej terapii, co oczywiście też silnie przeszła. No myślę, że dla każdego byłyby to bardzo trudne przeżycia. Tam też poznała w szpitalu psychiatrycznym psychoterapeutkę, która postanowiła ją leczyć i to leczenie trwało też bardzo długo. One przez całe życie miały, w sensie przez całe życie Sylwii miały ze sobą kontakt. Kiedy Sylwia wyjechała do Anglii, również korespondencyjny. I nawiązała się między nimi bardzo silna więź. Jeżeli chodzi o właśnie problemy psychiczne, rozchwianie emocjonalne, Sylwia starała się do tego podchodzić, myślę, bardzo użytecznie, jeżeli można tak powiedzieć, i w związku z tym, że była pod dużym
wpływem poetów z tak zwanego nurtu poezji konfesyjnej, czyli między innymi czytała i inspirowała się Robertem Lowellem, to postanowiła wykorzystać tą swoją, jak to nazywała, dziwność, niedopasowanie, swoje zmienne nastroje i burzę emocjonalną właśnie do tworzenia wierszy. I faktycznie ona również tworzyła w takim nurcie, gdzie bardzo silnie jej stany emocjonalne, psychiczne odbijała w poezji, którą pisała. I dzięki temu też można wyczytać w jej utworach to, co przeżywa osoba chora na depresję, chociaż też w różnych źródłach jest różnie to nazywane. Niektórzy piszą, że była to choroba afektywna dwubiegunowa, inni, że właśnie były to bardzo silne stany depresyjne. Nie wiem, jakby dzisiaj brzmiała diagnoza, trudno mi się też wypowiadać, bo nie mam takiej wiedzy. Natomiast faktem jest, że między innymi właśnie ten okres, o którym teraz mówię, opisała później, w późniejszych latach w utworze Szklany klosz. I tam można jasno wyczytać właśnie, co czuje osoba cierpiąca na depresję. Ona to opisuje jako życie w oku cyklonu, jako poczucie pustki, obojętności na wszystko. I też właśnie dużo osób twierdzi, że jest to jeden z najlepszych opisów depresji w literaturze. Sylwia Plath miała to do siebie, że jakby pomimo tego, że wychowywała się w bardzo konserwatywnym społeczeństwie, ponieważ społeczeństwo amerykańskie lat 50. było niezwykle konserwatywne i rola kobiet była bardzo silnie określona, była ona bardzo skurczona. Ta rola kobiety była niezwykle ograniczona do jakby zaspokajania potrzeb męża i siedzenia w domu przy garach. Sylwia Plath się całkowicie wyłamywała z tego schematu i można powiedzieć, że jest taką prekursorką feminizmu. I pomimo tego, że właśnie jej wielkim marzeniem też było posiadać rodzinę, dzieci i męża, to mimo wszystko nie wyobrażała sobie nie pisać. Było to w tamtym okresie niezwykle trudne do pogodzenia. Szklany klosz jest uznawany za książkę autobiograficzną, natomiast mimo wszystko wciąż jest to proza. Nie sądzę, że w całości można ją traktować jak autobiografię Sylwii, ale można tam znaleźć elementy, które faktycznie pasują do jej światopoglądu. I do czego wracam? Ona dodatkowo nie bała się w swojej twórczości dotykać bardzo trudnych tematów, które powszechnie były uważane za takie, które nie przystoją zwykłej kobiecie. Także wykazywała się ogromną odwagą, że była w stanie w sposób niezwykle szczery, niezwykle dosadny, niezwykle gorzki, prawdziwy, czasami brutalny, opisywać to, co się w niej działo. Ale też dzięki temu jest taką poetką, która niezwykle wyróżnia się na tle właśnie poetów lat 50. i 60. W Stanach. W roku 1955, czyli kiedy miała 23 lata, rozpoczęła swoje studia na Uniwersytecie w Cambridge i również szło jej tam fantastycznie. Tam również poznała swoją pierwszą taką namiętną, wielką miłość. Zapałała sercem do poety, Francuza, o którym bardzo często wyrażała się nawet bezpośrednio, że jest wątły, chudy, mniej zdrowy od niej, natomiast mimo wszystko mówił do niej prosto z serca i to ją urzekało w nim. I jak go opisywała, kiedy byli razem, ona czuła się jak matka ziemia, po której chodzi mały robaczek. Jemu chyba nie przeszkadzało to, że ona widziała w nim bardzo wątłego i wątpliwego zdrowia chłopaka. Pisali ze sobą bardzo dużo. Kiedy on wrócił do Francji, ona, chcąc zrobić mu niespodziankę, pojechała pewnego razu do Paryża, ale go niestety nie zaznała. On już był z inną dziewczyną i to była taka miłość, która po raz pierwszy złamała Sylwii serce, po raz pierwszy płakała za chłopakiem, po raz pierwszy została przez niego porzucona. Tak jak mówiłam wcześniej, jej nie interesowali chłopcy grzeczni, też tacy stereotypowi, którzy nie mieli nic jej do zaproponowania.
ale uwielbiała mężczyzn, uwielbiała, podejrzewam, te emocje, które wnosili do jej życia, jakąś, nie wiem, niepewność, no wiadomo. I kiedy Sylwia Plath odbywała swoje stypendium Fulbrighta właśnie na uczelni w Cambridge w Anglii, poznała tam poetę Teda Hughesa, którym zafascynowała się właściwie od razu. Zresztą Ted Hughes był takim mężczyzną, który podobał się chyba wszystkim kobietom, które go spotkały. E, Bardzo dużo jest relacji na temat tego, jak kobiety właśnie reagowały na jego widok. Były to takie odruchy wręcz fizyczne, takie jak uginanie się kolan, czy też czytałam taką jedną relację, że psychoanalityczka, która go raz zobaczyła, wręcz zwymiotowała z wrażenia, nie z obrzydzenia, tylko po prostu tak silnie na nią wpłynął, że aż musiała zwymiotować. Także był osobą, która miała niezwykłe powodzenie u płci przeciwnej, w związku z czym też Sylwia właściwie od razu się w nim zakochała, chociaż on nie był początkowo nią zainteresowany. Ale jak potem też w wywiadach dla BBC Sylwia opowiadała, zaczęli pisać ze sobą listy, zaczęli pisać wiersze do siebie i właściwie w tym samym roku, kiedy się poznali na przyjęciu, na jakiejś tam domówce czy tam prywatce, to po paru miesiącach wzięli ślub i no i zaczęli ze sobą żyć. Bardzo dobrze się dogadywali, dużo podróżowali do Hiszpanii, po Ameryce Północnej. I wydawało się, że jest to taki team doskonały. Para dwóch młodych poetów, którzy świetnie się rozwijają, którzy są cenieni, jakby popularni w swoim środowisku, którzy też byli niezwykle charyzmatyczni. Sylwia Plath też robiła ogromne wrażenie na ludziach. Jako Amerykanka doskonale się prezentowała, zawsze miała idealnie ułożoną fryzurę, świetnie była ubrana. Hughes, tak jak powiedziałam, miał niezwykłą charyzmę, więc przyciągał i kobiety, i mężczyzn do siebie. Także no, wydawało się, że czeka ich świetlana przyszłość. Kiedy Sylwia Plath ukończyła w roku 1957 swoje studia w Cambridge, wrócili z mężem do Ameryki. Sylwia zaczęła uczyć języka angielskiego w Smith College, natomiast po roku zrezygnowała z tej posady, pomimo tego, że szło jej świetnie i początkowo była bardzo zadowolona z tej posady, ale jej stany depresyjne i też podejrzewam intensywność tej pracy spowodowała, że nie czuła się na siłach, wręcz czuła się jeszcze gorzej właśnie przez taki tryb pracy. Trudno też jej było łączyć pracę nauczycielki z pisaniem poezji i postanowiła wykonywać pracę, która podejrzewam mniej ją absorbowała i mniej od niej wymagała wysiłku intelektualnego, może nie fizycznego, ale myślę, że bardziej właśnie intelektualnego. Zaczęła pracować w jednym ze szpitali psychiatrycznych jako recepcjonistka. W Stanach jednak nie mieszkali długo, ponieważ po 2 latach, w roku 1959, powrócili do Anglii. I Sylwia Plath już była w pierwszej ciąży. Wkrótce urodziła się ich pierwsza córka, Frida, która obojga bardzo ucieszyła. Zresztą Sylwia marzyła o tym, żeby założyć z Tedem rodzinę, żeby mieć z nim bardzo dużo dzieci. Drugą ciążę niestety poroniła, bardzo to przeżyła. Jej stany depresyjne zaczęły się jeszcze bardziej nasilać, z mężem zaczęli się coraz bardziej od siebie oddalać i kiedy w roku 1962, czyli 5 lat, tak, 5 lat po ich ślubie, urodził się ich syn Nicholas. Sylwia Plath odkryła, że mąż ją zdradza i to zdradza z kobietą, którą Sylwia Plath sama zaprosiła do ich domu, pod ich dach. Była to mężatka, która jednak bardzo często męża zdradzała i które te zdrady jej mąż tolerował. Natomiast Sylwia absolutnie nie zgadzała się na to, żeby jej mąż był z kimkolwiek. Natomiast kiedy odkryła to, że on ma romans, no już nie dało się tego w żaden sposób odkręcić. I tutaj właściwie świat Sylwii Plath, który bardzo
z serca budowała, rozpadł się na kawałki i nie dało się go uratować. Tak jak pisała do swojej przyjaciółki, ona swojemu mężowi oddała całe serce, natomiast po tym, jak ją zdradził, nie była w stanie tego serca z powrotem do siebie przygarnąć i była w całkowitej rozpaczy. Popadła w coś w rodzaju obłędu, paranoi, nie była w stanie pogodzić się z rozstaniem. Zresztą trudno też mi się dziwić, jeżeli Ted Hughes miał taki wpływ na kobiety, a wiadomo było, że miał. Myślę, że Sylwia była mocno od niego emocjonalnie uzależniona. I też była taką osobą, która bardzo chyba wierzyła w swoje wyobrażenia, a tym wyobrażeniem był szczęśliwy dom, w którym ona ma idealnego męża, mają idealne życie i doskonałe dzieci. I robiła wszystko, żeby ten obraz utrzymać. Natomiast w momencie, kiedy właśnie dowiedziała się o zdradzie, kiedy Ted postanowił odejść, ona nie miała wyboru, wniosła o separację i postanowiła razem z dziećmi przenieść się do Londynu, a wcześniej mieszkali w zakupionym przez siebie domu na prowincji. No dla Sylwii to był koniec. Można przeczytać to, co przeżywała, co się w niej działo w jej listach, które pisała do matki, do terapeutki, do przyjaciółek. Niestety dzienniki z tamtego okresu w późniejszym czasie zniszczył jej mąż, prawdopodobnie dlatego, znaczy tak twierdził, że chciał ochronić swoje dzieci, ale podejrzewam, że dużo też tu było własnego asekuranstwa. Z drugiej strony myślę, że te dzienniki mogły być na tyle trudne, na tyle ciężkie, na tyle szczegółowe, że pewnie mało kto chciałby, aby opinia publiczna wiedziała tyle szczegółów na temat czyjegoś życia intymnego. Kiedy Sylwia razem z dwójką malutkich dzieci przeprowadziła się do Londynu, zamieszkała w zabytkowym domu, który wcześniej zamieszkiwał inny poeta, Yeats, i uważała, że to jest bardzo dobry omen dla niej. No niestety przeżyła w tym domu dosłownie kilka miesięcy. Był to dom bez ogrzewania, bez telefonu, gdzie Sylwia czuła się bardzo odcięta od świata. Zresztą też ona doświadczała czegoś takiego jak ostracyzm społeczny. Niestety mnóstwo osób się od niej odwróciło w związku z tym, że była w separacji z mężem i że mieli trudności, o której ona mówiła otwarcie. Nie była w stanie wybaczyć licznych romansów swojemu już właściwie byłemu mężowi, chociaż rozwodu nigdy nie mieli, ale dla wielu osób jej rozpacz też była bardzo trudna do zniesienia. Naprawdę niewiele osób było w stanie zobaczyć i chcieć usłyszeć jej głos i jej żal i jej poczucie krzywdy. Natomiast ona też, żeby całkowicie nie popaść w rozpacz i takie poczucie niemocy, bardzo dużo wtedy pisała. Powstało mnóstwo jej najlepszych wierszy, takich jak Lady Łazarz, Tatuś, Krawędź. To był jej ostatni wiersz, które ukazały się w tomiku Ariel już po śmierci Sylwii Plath. No i niestety, pomimo tego, że starała się z całych sił utrzymać przy życiu, jej pogłębiające się problemy psychiczne, bardzo silna depresja dały górę. Oczywiście ona była w kontakcie ze swoją psychoterapeutką, brała bardzo silne leki antydepresyjne, leki na sen, ponieważ właśnie jej depresja objawiała się w tym, że nie mogła spać. Niestety to nie pomogło. Ludzie, którzy mieli z nią kontakt w tamtym okresie, mówili, że była w bardzo złym stanie, że z osoby, która była niezwykle otwarta, radosna, emocjonalna, zawsze uśmiechnięta, właściwie nic już nie zostało. Była niezwykle skurczona, zgaszona, przybita, bardzo często płakała, nie była w stanie zapanować nad swoimi emocjami, kiedy była w towarzystwie. Jej sąsiad, z którym mieszkała, wspomina, że dwukrotnie przyszła do niego i zrozpaczona, płacząc, właśnie żaliła się na swoją sytuację, mówiła, że umiera i pytała się, kto zaopiekuje się jej dziećmi, także no wydaje się, że właściwie wszystko wskazywało na to, co wkrótce miało nastąpić. Ona też, ja mam wrażenie, bardzo dużo zrobiła, żeby sobie poradzić, pomimo tego, że właśnie nie spała. Codziennie przed obudzeniem się dzieci pisała wiersze.
od świtu właściwie. Swojej matce bardzo dużo też pisała na temat tego, co się u niej dzieje, że stara się wyjść do ludzi, do świata, stara się właśnie odzyskać swoją sprawczość i swoje miejsce i swoją karierę. I myślę, że przede wszystkim po prostu nie chciała swojej matki martwić tym, co się z nią dzieje. Czasami również w listach do psychoterapeutki mówiła, że już jest coraz lepiej, że właśnie pisanie bardzo pomaga jej trzymać się przy życiu. No ale no, wydaje mi się, że tak to właśnie w tej chorobie jest, że dużo jest się w stanie ukryć, zwłaszcza w listach. Natomiast to, co się w człowieku dzieje tak realnie, kiedy nikt nie widzi, to jest zupełnie coś innego. I niestety 11 lutego w 1963 roku Sylwia Plath po tym, jak zostawiła dzieciom śniadanie, zamknęła ich w pokoju, który miał bardzo dobrą wentylację, zabezpieczyła je, natomiast sama położyła sobie chustkę w piekarniku, na którym, w sensie na tej chustce położyła głowę, no i tak odeszła, zagazowała się. Niektórzy twierdzą, że była to kolejna próba samobójcza, która miała być krzykiem rozpaczy, ale niestety okazała się próbą skuteczną. W wieku 31 lat popełniła samobójstwo, została pochowana w Anglii. Dla wszystkich to był ogromny szok. Myślę, że nikt się nie spodziewał tego, że faktycznie Sylwia Plath odbierze sobie życie. Co jest jeszcze bardziej szokujące, to to, że kobieta, do której odszedł jej mąż, Ted Hughes, kilka lat po śmierci Sylwii zrobiła dokładnie to samo, z tym, że zagazowała również swoją córkę, która była właśnie wspólną córką jej i Teda. Także coś przerażającego. Myślę, że dla Hughesa również było to niezwykle trudne, ponieważ oczywiście opinia publiczna była bardzo podzielona i zresztą do dzisiaj tak jest, że kiedy czyta się różne biografie na temat Sylwii Plath i Hughesa, są różne stanowiska w stosunku do nich i tego, nie wiem, kto tu zawinił, jeżeli w ogóle można tak powiedzieć. Natomiast dla niego w tamtym momencie musiała to być niezwykle trudna sytuacja, no bo jeżeli dwie kobiety, z którymi był blisko, popełniły samobójstwo i to jeszcze jedna zabierając dziecko przy tym, no myślę, że to jest straszne, strasznie obciążające. I to jest też powód, dla którego trochę mnie nie dziwi, że on tak bardzo cenzurował dzienniki, które pisała Sylwia. Pewnie bał się jakiegoś ostracyzmu i społecznego linczu, chociaż tak jak można się dowiedzieć, mnóstwo osób stało za nim, widząc w Sylwii po prostu histeryczkę, osobę niezrównoważoną. Jeżeli chodzi o rodzinę Teda Hughesa, to oni Sylwię, w sensie rodzice, teściowie Sylwii, bardzo ją zaakceptowali, pokochali, traktowali ją jak drugą córkę. Natomiast ich córka prawdziwa, Olwyn, nienawidziła Sylwii, była o nią niezwykle zazdrosna, przede wszystkim o pozycję, którą Sylwia miała jako żona Teda. Sylwia też czasami podejrzewała swojego męża i jego siostrę o jakieś stosunki kazirodcze, ponieważ ich relacja była naprawdę niezwykle dziwna, momentami wręcz śliska. Było kilka takich momentów, gdzie jakby mocno było można odczuć, że nie jest to zwykła relacja siostry i brata. Natomiast z pewnością Olwyn bardzo Sylwii zazdrościła, miała o niej bardzo złe zdanie i po śmierci Sylwii bardzo dbała o to, żeby przypadkiem nic nie wyszło do opinii publicznej, żadna informacja, która by szkodziła jej rodzinie albo jej bratu. Co z jednej strony nie dziwi, z drugiej myślę sobie, że no była to wręcz obsesja z jej strony, to chronienie dobrego imienia swojego brata. Wracając do twórczości Sylwii, niewątpliwie jej bardzo dużym sukcesem okazał się tomik wierszy Kolos, który został wydany w 1960 roku. I to był jedyny tomik wierszy, który ukazał się za jej życia. I drugim utworem to był Szklany klosz, który został wydany na miesiąc przed jej samobójstwem, który wydała pod pseudonimem.
ponieważ podejrzewam, bała się po prostu konsekwencji. Natomiast jej kolejne zbiory, które zostały wydane już po jej śmierci, jest to Ariel, Przeprawa przez wodę oraz Zimowe drzewa, pokazują, jak bardzo dużą drogę przeszła jako poetka, jako artystka. Te teksty porażają głębią, dramatyzmem przeżyć, emocji, doświadczeń, myśli autorki. W swoich utworach bardzo często nawiązuje do śmierci, jest jednocześnie zafascynowana tym tematem, jednocześnie przerażona. Oczywiście, kiedy czyta się je z perspektywy czasu i ma się świadomość, że kiedy ona pisze o śmierci, prawdopodobnie przepowiada, przeczuwa swoją przyszłość, jest to tym bardziej porażające i faktycznie jest tak, że niektórzy zastanawiają się, czy jej tomiki odniosłyby taki sukces, gdyby nie jej samobójcza śmierć. No, jak dla mnie one po prostu porażają szczerością, jakąś autoironią, ale też taką umiejętnością analizowania tego, co się w niej wydarza i pisania o tym w sposób niezwykle szczery. Też niektórzy zwracają uwagę na to, że jej kompletnie w wierszach nie zależało na tym, żeby przedstawiać się jako fajna, sympatyczna, grzeczna kobieta. W ogóle nie wchodziła w takie rejony, w których kreowałaby się na kogoś lepszego niż była w rzeczywistości. I wydaje mi się, że przez to te wiersze są aż tak wstrząsające, kiedy się je czyta. Jak sama Sylwia Plath mówiła, ona pisała wiersze głównie w ramach odskoczni od swojego głównego, najważniejszego zajęcia, jakim było pisanie krótszych form prozą. Natomiast nie odniosła takiego sukcesu właśnie w takich formach. Sama była bardzo krytycznie do nich nastawiona, uważała, że są mdłe, że nie jest w stanie uruchomić swojej wyobraźni właśnie pisząc prozą. No i też zdecydowanie jest głównie znana jednak ze swojej poezji, no i z powieści Szklany klosz, o której mówiłam wcześniej. Jeżeli chodzi o źródła do tego odcinka, to jest ich kilka, między innymi jest to książka biograficzna Milcząca kobieta, Sylwia Plath i Ted Hughes, Janet Malcolm oraz Ostatnie dni Sylwii Plath, biografia Karla Rollisona. Natomiast to są takie teksty, które bardzo skupiają się, mam wrażenie, na relacji między Sylwią Plath i jej mężem. Oczywiście jest to lektura fascynująca, ponieważ ja nie byłam w stanie przenieść tutaj w tym odcinku tego, jak ta relacja funkcjonowała. Myślę, że najlepiej po prostu zajrzeć albo do tych książek, albo do listów Plath, albo do jej dzienników. Ale to, jakie ja mam wrażenie po przeczytaniu akurat tych biografii, to to, że mi osobiście bardzo trudno było coś z nich wyciągnąć, jeżeli chodzi o fakty na temat Sylwii Plath. Jest ich bardzo mało, mam wrażenie, w porównaniu do analizy i interpretacji jej życia, osobowości, relacji. Bardzo dużo jest tutaj domysłów. I też można dostrzec, jak bardzo perspektywa biografa wpływa na opis danego człowieka. Te dwie książki są napisane z dwóch perspektyw. Autorka pierwszej książki jakby jest za Tedem, autor drugiej książki jest za Sylwią i to też mocno wpływa na to, jak oboje opisują zachowania Sylwii Plath, jej relacje, jej twórczość. Dla porównania, na przykład z jednej książki można się dowiedzieć, że to od Sylwii się wszyscy odwrócili. W książce drugiej można przeczytać, że to opinia publiczna zwróciła się przeciwko Tedowi Hughesowi. I to jest jakby pierwszy przykład z brzegu, jak duże są różnice w tym opisie. Jest również film dokumentalny na temat życia i twórczości Sylwii Plath, dostępny na TVP VOD, oraz film fabularyzowany, biograficzny z 2003 roku, zatytułowany Sylwia. Chociaż myślę, że po prostu najlepiej odnieść się do twórczości Sylwii i w niej wyczytać to, co było w autorce, co się w niej działo i jaką kobietą była. Moim zdaniem nietuzinkową, niezwykle szczerą, emocjonalną, drapieżną, gwałtowną, nie bojącą się
pokazać siebie. Myślę też sobie już tak na koniec, że bardzo dużo głosów pojawia się a propos właśnie Sylwii, które dotyczą jej wyglądu. Mnóstwo osób wyraża się o niej tak, jakby ktoś z takim wyglądem nie mógł pisać takich wierszy. Nawet tam niektórzy mówią, że wyglądała jak pulchna, złotowłosa Amerykanka, co też pokazuje, jak bardzo jednak zamykamy się w takich pozorach i myśleniu bardzo stereotypowym. I myślę, że dla takich twórców, dla takich twórczyń jak Sylwia Plath właśnie te klatki są najgorsze i że no niektórzy po prostu poprzez swoją twórczość starają się z tych klatek wyrwać, bo są to klatki narzucone z zewnątrz, to są klatki, które mówią nam, jak mamy się zachowywać w związku z tym, jak wyglądamy albo kim jesteśmy. I czasami twórczość jest jedyną przestrzenią, gdzie można po prostu krzyczeć, wrzeszczeć, wyrażać ból, emocje, rozpacz i jakby nie być posądzonym o bycie nieadekwatnym, bycie dziwnym. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. W kolejnym zostajemy w Stanach, natomiast głos buntu przeciwko zastanym porządkom na pewno się pokaże i będzie on, myślę, dominujący w biografii kolejnej artystki, o której opowiem. Zapraszam.